Witaj, nazywam się Izabela Kopaniszyn, jestem doktorem socjologii i coachem oraz familiologiem. Na tym kanale mówię o tym, jak zdobyć maksymalnie dużo wolności, własnej wolności do tego, aby wybierać pełnię swojego potencjału i aby nie pozostać w miejscu, w którym czujesz, że go nie realizujesz. Dzisiaj chcę powiedzieć o tym, dlaczego tak wielu ludzi utyka. Co konkretnie powoduje, że jesteś w kółko w tym samym miejscu i że wydaje Ci się, i to podkreślam, wydaje Ci się, że nie możesz ruszyć, że nie możesz pójść dalej, mimo że sprawdzasz jakieś metody, próbujesz coś z tym zrobić, czymkolwiek jest Twój problem aktualnie i to się nie udaje w Twoim przypadku, masz wrażenie, że to nie dla Ciebie, masz wrażenie, że działa to na innych, ale w Twoim przypadku akurat jesteś wyjątkowy i najwidoczniej nie ma szans, że Ci się uda. Zatrzymajmy się tu na chwilę. Kto mówi te słowa w Tobie w środku, że jesteś tak wyjątkowo skomplikowany, że Twój problem jest taki niepowtarzalny, że być może nikt nigdy nie miał takiego problemu? Kto w ogóle wierzy w problem? Kto potrzebuje mieć problem bardziej niż znaleźć rozwiązanie? Wiadomo z psychologii, wiadomo z coachingu, że każdy objaw ma swoje korzyści, swoje zyski. I nie zastanawiając się długo, jakie są konkretnie Twoje korzyści z Twojego problemu, pójdźmy w stronę samego ruchu świadomości, który ona wykonuje, wpadając w to zapętlenie. Nie da się, nie uda mi się, nie potrafię, może inni, ale nie ja. Co to jest, kto to jest? To jesteś Ty, ofiara. Być może znasz koncepcję trójkąta dramatycznego, często przywoływaną dla opisania głównych 3 ról, w jakich ludzie występują w życiu, do jakich są kodowani poprzez proces socjalizacji. I rola ofiary z tych 3, pozostałe to oprawca i zbawiciel, jest rolą, do której nasze ego, nasz umysł lgnie najbardziej, ponieważ rola ofiary usprawiedliwia Cię niejako przed tym, aby nie podjąć wysiłku, aby nie być konsekwentnym, aby nie powiedzieć do siebie w środku: nie ma, że się nie da. I jak długo obserwuję ludzi, a jest to już sporo lat pracy codziennej z tymi istotami, to widzę, że powtarza się jeden wzorzec. I że tym wzorcem jest właśnie wcześniej czy później wejście w to: nie da się, nie potrafię, nie mogę, ja już tak mam, to kolejna wersja tego wydarzenia. Ja już taki jestem, bo ja już tak mam, że nie potrafię, że się nie nadaje. I ludzi, którzy robią to, a jest to 90% ludzi, od tych 10, którzy tak nie robią, różni to, że te 10 pozostałe po prostu postanawia, że nie ma, że się nie da. I wówczas jedynym pytaniem jest, gdzie znaleźć kogoś, kto już to zrobił. Możesz na chwilę w tej chwili zamknąć oczy i zadaj sobie pytanie, gdzie nie jestem, a chciałbym być. Nie zastanawiaj się na razie, czy umiesz, potrafisz, tylko czy chcesz, czy wybierasz. W jakiejkolwiek dziedzinie życia być gdzie indziej niż jesteś? Czy ta dziedzina życia lub zdarzenie z nią związane wpędza Cię w rolę ofiary? Czy doświadczasz niesprawiedliwości? Czy doświadczasz żalu i rozczarowania? Bo jeżeli tak, to na chwilę wystarczy, że to odłożysz, te trudne emocje i to nie da się stojące za nimi i zadasz sobie proste pytanie, gdzie chcę być, jak ma to wyglądać, czym jest to nowe, które zamierzam stworzyć, czy które stworzyłbym, gdyby tu w tej chwili pojawiła się złota rybka spełniająca życzenia, a potem weź głęboki oddech i postanów, że znajdziesz kogoś, kto był tam, gdzie Ty, a teraz jest tam, gdzie chcesz pójść. Będziesz szukać, aż znajdziesz i dzięki temu, że
kogoś takiego spotkasz lub poznasz nie bezpośrednio, będziesz mógł zastosować prostą zasadę znaną każdemu, kto używa komputera: kopiuj, wklej. Wystarczy, że zrobisz to, co zrobił ktoś inny na Twoim miejscu, a wytworzysz wibrację, którą on wytworzył, żeby znaleźć się również w innym miejscu. Niestety umysł ma to do siebie, że on uwielbia wręcz pławić się w nieumieniu, w niemożności, w tym, że Ty już jakiś jesteś. I tak naprawdę te 80-90% sukcesu to jest niewpuszczenie umysłu w to miejsce, w którym Ty chcesz dokonać zmiany. Powiedzenie umysłowi stop. Brak dostępu bez zezwolenia. Ja świadomość, bo świadomość i umysł to nie to samo. Ja świadomość decyduję, co myślę o sobie, co myślę o rzeczywistości, jakie wibracje kreuję i dokąd zmierzam. I zrobię to, będę to robić aż do skutku. I jeżeli zastanawiasz się nad tym czasami, dlaczego w ludziach jest tyle rozgoryczenia, żalu i poczucia bezsilności, to odpowiedzią na to może być, bo nie potrafią, bo nie chcą generować wdzięczności. Dlatego na pogrzeb dostaje się więcej kwiatów niż przez całe życie. Dlatego, że żal jest silniejszy niż wdzięczność. Tak to jest skonstruowane również neurochemicznie, dlatego zachęcam Cię do daleko posuniętego sceptycyzmu wobec własnego mózgu i umysłu, że nasz mózg działa jak lustro do pozytywnych doświadczeń i jak gąbka do negatywnych. Te negatywne gromadzi dlatego, że wierzy, że potrzebuje się zabezpieczać, że potrzebuje być gotów w razie gdyby ten przysłowiowy tygrys czaił się w krzakach. Natomiast pozytywne doświadczenia bardzo szybko się neutralizują. Być może zauważyłeś, że dobre czasy, dobre życie zlewa się niejako w jedną całość i można powiedzieć, to był dobry okres w moim życiu, ale bardzo mało szczegółów jesteś w stanie odtworzyć z tych takich codziennych, dobrych chwil. Dlaczego? No właśnie dlatego, że pamiętasz szczegółowo te traumatyczne, te trudne, te, które Cię wiele kosztowały. Po prostu Twój mózg w ten sposób wierzy, że musi się uczyć, ale to też można przeprogramować. I przeprogramowujemy to w codzienności najszybciej poprzez zasadę kopiuj, wklej, tylko pamiętaj, że musisz sobie znaleźć dobry przykład, dobry model. To się nazywa właśnie modelowanie zachowań. I nie czekaj, aż to poczujesz. Najpierw rób, powtarzaj, a wtedy poczujesz, nie odwrotnie. Dziękuję za uwagę i jeżeli czujesz, że pragniesz przekonstruować cały swój system nerwowy, swój mózg, stworzyć mózg 2.0, to zapraszam Cię na treningi neurofeedbacku pod Lizboną. Mam nadzieję, że ten film Ci się podobał i że wniósł jakąś wartość w Twoje życie. Jeżeli chcesz być z nami na bieżąco, tworząc społeczność ludzi wolnych i szczęśliwych, to polub to wideo, zasubskrybuj nasz kanał, a jeśli chcesz dostawać powiadomienia o pojawieniu się nowej treści, naciśnij również dzwoneczek. Przydatne porady na każdy dzień i unikalne treści znajdziesz także na naszym Facebooku oraz na Instagramie, do których linki znajdują się w opisie poniżej. Do zobaczenia wkrótce!